Vin Diesel, a właściwie Vin Electric, jak ostatnimi czasy go zwą, tak, no te ostatnie części Szybkich i Wściekłych raczej do najlepszych nie należały, powraca wraz ze swoją rodziną. Słowo klucz, rodziną, bo ono się będzie tutaj powtarzało 500 razy. I w założeniu, jak to ma bardzo często miejsce przy okazji kontynuacji, ma być głośniej, mocniej, więcej. Głośniej? Tak. Mocniej? Zdecydowanie tak. Więcej? Oj, bardzo, bardzo dużo. Fabuły nie będę omawiał, bo akurat nie potrzeba. W skrócie jest Dominik i jego rodzina i jest Złol. Muszą jeździć autami i się bronić i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie wiadomo, jaka jest zasadność tych filmów, ale okej, stwierdziłem, obejrzę. Poprzednia część była rzeczywiście już troszeczkę przegięcie. No, troszeczkę przegięcie, ale żeś zagadał. Kiedy oni tam już polecieli w kosmos. A ten się tą srebrną po prostu masakra była. No ale stwierdziłem, gorzej być nie może. Głupiej być nie może. A jednak może. Już przed rozpoczęciem tego filmu Vin Diesel powiedział, to jest finał, dwuczęściowy finał, kończymy historię Dominika Toretto i całej rodziny, po czym na premierze powiedział, Universal zapytał nas, czy możemy zrobić 3 części, 3-częściowy finał, więc w tym momencie wiemy, że nie tylko jest 10, właściwie 11, jeżeli licząc Hobbs & Shaw z Jasonem Stathamem, a także z Dwaynem Johnsonem, będzie 10, 11 i 12. W roli Złola w kolejnej części Vin Diesel wyobraził sobie, że to byłoby super, gdyby był Robert Downey Jr. Co? Michelle Rodriguez mówi, nie, ja bym chciała Matta Damona zobaczyć w kolejnej części, więc zobaczymy, jak to będzie, ale najpierw skupmy się na 10, bo tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy. Film ma ponad 2 godziny, oj i tutaj, co tu się dzieje, to jest nieporozumienie, bo wiadomo, że pierwsze, no tutaj widzisz, przekrój cały, ale pierwsze 3-4 części, no to były rzeczy niesamowite. Robili z autami fajne rzeczy i to, co się działo, no to w jaki sposób można byłoby, powiedzmy, jakieś tam prawa fizyki do tego przypisać, ale tutaj... No nie, tutaj to już jest po prostu odjechany, już jest w kosmos, abstrahując od tej oczywiście kuli, która się toczy na początku i po prostu przelatuje, przejeżdża, gdzie się tylko da, aż po to auto, które jest zrzucone z 40-50 metrów z samolotu i normalnie ciach, śmiga, no bo wiadomo, to jest ten Mustang diesla elektryka, więc po prostu no, śmiga niesamowicie. Fabularnie ten film nie istnieje. Bo naprawdę, to co w tym filmie dostajemy, no to jest, ja mówię wcześniej, ponad dwie godziny z rodziną. Rodzina, naprawdę, motyw jest taki. Słowo rodzina tutaj pada tak często jak dawno temu, kiedy jeszcze miałem 19-20 lat, mieliśmy taką zabawę, że gdy oglądaliśmy serial Moda na sukces, za każdym razem jak oni tam wychylali kielonka, my robiliśmy to samo. Mało kto dotrwał do końca odcinka i takie mam wrażenie, że gdybyś tutaj zaczął za każdym razem, kiedy pada słowo family, rodzina, pić kielonka, czy tam piwko, czy cokolwiek, to naprawdę nie dotrwasz do końca pierwszego aktu, bo tutaj jest to rzeczywiście tego bardzo dużo. Ten film, okej, no to jest akcyjniak, no to nie czarujmy się, to jest popcorn, to nie będzie nie wiadomo czego, ale spodziewalibyśmy się, i tu jest tak, 3 ty. Jako widz spodziewasz się tego, że to będą rzeczywiście niesamowite rzeczy się będzie działo, ale ciągle będą zachowane prawa fizyki, chociaż w sumie po 9 części tej wycieczce dookoła Plutona chyba raczej nie powinieneś. Czy rzeczywiście chcesz, idę się bawić, po prostu będzie dużo głupot, będzie się działo, będą auta latały i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteś tą osobą, która rzeczywiście totalnie ma wywalone na fabułę i chce tylko zobaczyć, jak bardzo można pojechać już gdzieś tam w stronę Plutona, no to jak najbardziej, tobie się spodoba. Dla osób, które stwierdzają, chciałbym mniej, tak troszeczkę, tyle zobaczyć realizmu, no to nie bardzo, bo to, co się dzieje w tym filmie, tak się zastanawiam, tutaj pewnie Jason Bourne, Ethan Hawke z Mission Impossible, James Bond tak patrzą na ten film i mówią co to się dzieje? To takie rzeczy też można? To u nas w filmie nie wymyśliliśmy tego, wszystkich tych pościgów, laserów i tak dalej, a tutaj takie rzeczy tutaj się dzieją, naprawdę uwierz mi, bo fabularnie, chciałbym powiedzieć, jest ciekawe, ale fabularnie ten film nie istnieje. Od początku do końca wiemy, że będzie dom i rodzina, będzie Złol, w tej roli oczywiście Jason Momoa i będzie się działo. Ale tak naprawdę, co się będzie działo, jak się będzie działo, to już naprawdę jest nieistotne w tym filmie, bo mamy na początkowo oczywiście akcja w Rzymie, to jest bardzo ważne, mamy nasze grupy. Dominik, on w ogóle super, jak to pięknie wszystko wygląda, patrzcie, takie były dobre czasy, tutaj wspomnienia, zdjęcia z Paulem Walkerem i tak dalej, który, przypominam, Paul Walker oficjalnie nie ma go, ale nie jest to, że on nie żyje, my wiemy, że aktor oczywiście nie żyje w serii, on nam po prostu stwierdził w pewnym momencie, że odjeżdża, dziękuję bardzo, nie będę brał udziału, więc wcale mi się nie zdziwił, gdyby w kolejnych częściach wrócił, no ale do tego jeszcze dojdziemy. No i super, świetnie sielankowo i mamy potem właśnie nasza grupa śmiga do Rzymu i co? I tyle. No i oczywiście nie udaje się... Bardziej to przypomina film Braci Marx, gdzie tam fabuła była tylko i wyłącznie po to, żeby połączyć w jakiś sposób gagi, zresztą żarty i tutaj jest tak samo, bo mamy Doma, który oczywiście cały czas walczy, to jego auto to naprawdę
nie wiem, ale autokaskę nie chciał mu opłacać, ale ktokolwiek to naprawdę nie wymyślił tej fury, ona wszystko potrafi znieść, wszystko naprawdę. Jeżeli widziałeś zwiastun, no to na zwiastunie jest już wszystko. Jest początek, rozwinięcie i jest zakończenie filmu. Chociaż tym zakończeniem filmu akurat bym nie przesadzał, no bo jego tutaj nie ma, ale do tego oczywiście za chwilę dojdę. Ten film się ogląda w bardzo zaskakujący, dziwny sposób, bo skaczemy z wydarzenia do wydarzenia, połowa z nich w ogóle nie ma zasadności, nie ma miejsca, nie ma sensu, są niepotrzebne. Co ty tu chrzanisz? Bo gdybyśmy tak naprawdę od pierwszej akcji w tym filmie przeszli aż już do ostatniej, no to nie było problemu. Nie było problemu dla nas, ale dla twórców byłby tak upakowali ten film gwiazdami, które się pojawiały na przestrzeni, no pozostałe, umówmy się, już 10 części, że to nieporozumienie. Widzisz, wraca Charlize Theron w roli Cyphera. Po raz pierwszy? Nie po raz pierwszy wraca Jason Momoa. No bo przegapiłaś, naprawdę nie wiedziałeś, że on już, to była chyba 5. część, ta część, gdzie oni tam razem z Walkerem ukradli ten safe ze ściany. Tam rozwalili jednego kolesia i się okazało, że w jednym aucie, tak jak ja za mikrofonem gdzieś tam, Jason Momoa, on tam cały czas był. To jest bardzo często stosowane w tej serii filmów taki trik, że no, jak to nie widziałeś? On tam gdzieś on tutaj sobie stał pomiędzy tymi płytami, się schował, on tam zawsze był. Więc Jason Momoa się pojawia jako syn. No, Dominik rozwalił mu ojca, więc no niekoniecznie bardzo ładnie się zachował i postanawia się mścić. No i rzeczywiście to jest jedna. Potem powraca, no widać na zwiastunie, powraca Jason Statham, jak to woli, pojawia się przez 5 minut i nie ma go. Może pojawi się że powiem, w drugiej albo w trzeciej części tej trylogii, no nie wiem, zobaczymy. Oczywiście powraca brat Dominika, czyli no w tej roli John Cena, jest jazda, on pokazuje, że tak, mięśnie i tak dalej, mimo że gro scen z jego udziałem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, są głupie, te sceny są głupie i to nie w ten sposób, że powiedzmy to jest Szybcy i Wściekli głupie, nie, głupie, po prostu debilne, niepotrzebnie zrobione, no ale to akurat jest, bardzo często tak się dzieje przy okazji tej serii. Pojawia się Brie Larson, czyli Kapitan Marvel, no i zresztą te żarty, jakie są w tym filmie. Wiesz, coś tam się dzieje, jakaś akcja i Jason Statham, który no oczywiście w filmie Niezniszczalni Sylwester Stallone gra postać faceta, który się nazywa Christmas, nie? Mówi do innego "You're not on my Christmas list". Na siłę, naprawdę na siłę to jest takie coś a la Karol Strasburger. On naprawdę bardzo trąci Karolem Strasburgiem. Zauważyłem, że dużo tutaj właśnie rzeczy jest na siłę, bo niby mamy tą fabułę, ale to wydaje się być bardzo sztuczne, naciągane. Tego się tak rzeczywiście nie ogląda, patrzysz, fajnie. Nie, no tu jest tak rzeczywiście, oglądamy to ale coś mi nie gra. Nie wiesz za bardzo, o co chodzi. No wiadomo, że o co chodzi, o brak fabuły i poza tym Diesel jest słaby, do tego oczywiście za chwilę dojdę. To wszystko jest tak zrobione bezczelnie, na siłę. Jak już nie mamy czego zrobić, no to wrzucimy jakieś auto, zrzucimy z 30 metrów, albo damy 500 km na godzinę, niech śmiga, albo niech skacze, nie wiem, nad samolotami, albo niech rozwala helikoptery swoim autem, czy cokolwiek, różne takie dziwne inne rzeczy. A jeżeli tego już nie ma, no to zrobimy w ten sposób, że niech Dominik coś opowie, niech Dom coś opowie o swojej przeszłości, o tym, jak to było super, może jakąś kartę znajdzie, może ktoś tam, proszę bardzo, każdy, nawet jak w 1 czy w 2, gdzieś tam jakaś mała rulka, coś tam się działo, nie wiem, w Tokyo Drift, byłeś dziewczyną, która tam śmigała z chorągiewką, tutaj się pojawiasz, odebrałaś telefon, bo się okazało, że dzwoni do ciebie akwizytor, co, garnki? Nie, dziękuję, ja nie chcę, ale odebrałeś telefon, też się pojawiasz tutaj, no po prostu takich postaci jest bardzo dużo, a kiedy już to zawodzi, jedno i drugie, no to w pewnym momencie stwierdzają, no to my tu mamy Dominika, który rzeczywiście tam jeździ, spotyka się z ludźmi i ściga się oczywiście samochodami, no ale mamy jeszcze naszą drugą grupę, bo się w pewnym momencie rozdzielają. Tak zapominamy o nich, nagle okazuje się, gdzieś tutaj są. My tutaj jesteśmy. My już w momencie o nich zapomnieli, bo już nie pojawiali się w filmie przez 40 minut. No nagle wypali jeden z bohaterów. No to my teraz my tutaj jesteśmy, bo dotarliśmy tutaj z punktu A do punktu B, musimy jeszcze zrobić to i rzeczywiście jak to zrobimy, to będzie to. Wiesz, to na zasadzie jest, że oglądasz Dominika i czasami tak jest, że oglądasz sobie film w telewizji, nagle jest przerwa na reklamy, 20 godzin reklam idzie, potem cię wyłączasz, tak, ale co ja oglądam? Co to jest nasz nowy dom? Nie, no bo tu nie jest Katarzyna Dowbor. Dopiero masz pasek. Aha, rzeczywiście, proszę bardzo, Korona Królów, teraz już wiem. I rzeczywiście tak to tutaj jest. To jest tak bezczelnie, brutalnie, nachalnie, tak wieśniacko jest zrobione, że ja tak się zastanawiam, ale po co? Naprawdę, dlaczego? Skąd? O co tutaj chodzi? Nie, no naprawdę, w tym aspekcie ten film nie jest naprawdę dobrze zrobiony. Jeżeli chodzi o aktorstwo, Diesel, naprawdę to już nie jest Diesel, to już jest zdezelowany, zużyty elektryk.
Ja rozumiem, że Steven Seagal miał w większości filmów tą samą twarz cierpiętnika, ale tutaj Diesel, no on naprawdę nie jest dobry. On już widać, że chyba się zmęczył tą rolą, czy po prostu majty go uwierają, czy okazuje się, że ma niezapłacony ZUS i zastanawia się, co ja tutaj zrobię, o co tutaj chodzi. No nie bardzo, naprawdę, nie wygląda to dobrze. Naszym wielkim złolem oczywiście w tej serii, w tym filmie jest Jason Momoa, w tym oraz w poprzednim, którym nie widzieliśmy, to akurat była piątka, tutaj właśnie widzisz. I z nim mam zagwozdkę, ponieważ on totalnie postanowił, okej, to ja się pobawię tą rolą, zrobię ją na jajo, stwierdził, że chyba skrzyżuje Joaquina Phoenixa z Jimem Carreyem, mowa oczywiście o Jokerze, o tą konkretną rolę i po prostu będę w ten sposób to zagrał, przerysowany totalnie, jego nic nie interesuje, to gdzieś coś wybucha, on elegancko, co? No. Rozwalimy to? Po prostu totalnie inaczej jest to zagrane, jest w inną stronę pokierowany. No niespecjalnie, ja osobiście niespecjalnie to kupuję. W ogóle jest taka jedna scena, kiedy sobie siedzi, oczywiście tam postanawia coś zrobić na laptopie. Cały czas w ogóle pije sobie, bo wiadomo to, słuchaj, jeżeli myślałeś, że Patrycjusz Wegeta wieśniacko i bez opamiętania lokuje na produkty, zobaczysz tutaj jak jest z piwkiem. W każdym razie tutaj sobie gada, tutaj jest dwóch nie wiem, ochroniarzy, dwóch jakichś ludzi, gada sobie z nimi, po czym okazuje się, że oni gdzieś tam już nie żyją, ten ma oczy podklejone, żeby to było zabawnie, a dodatkowo jeszcze Jason Momoa oczywiście wtedy im maluje paznokcie. Tak, zgadza się, więc po prostu wygląda kosmicznie, komicznie, nie no, tandetnie rzeczywiście, nie, może nie tandetnie, komicznie rzeczywiście, raczej to jest dobre słowo i widać, że Momoa stwierdził, okej, ja się pobawię, to nie jest też tak, że reżyser tym nie wiedział, reżyser na pewno taki też miał może, jeżeli to był pomysł Momoa, to reżyser miał taki koncept, okej, ja to kupuję, ja to biorę, jak najbardziej nie ma problemu, że to wyglądać fajnie. Podoba mnie się to. Ta jego postać jest bardzo przerysowana, ale za bardzo. Po prostu przekroczył tą cienką czerwoną linię, że czasami jest aktor balansuje na granicy. Tutaj rzeczywiście to się nie udało. Nasz Vin Diesel, no tutaj będziesz, patrzę teraz, jest zwiastun, zaraz będzie przytrzymywał nogami, to jest akcja na moście. W ogóle on jest tutaj super w tym filmie, naprawdę super. Dosłownie super. Vin Diesel w tym filmie podnosi auta. Tak, normalnie. Jest mega mocny, tutaj jedną ręką podnosi auto, w drugiej trzyma kałasznikowa, czy tam jakąś inną dubeltówkę po prostu. Jest super. Także jeżeli będziesz mieć skojarzenia, no, chociażby na przykład z Avengerami, to się nie dzieje, bo naprawdę tutaj wszyscy mają super są i niemamocni, mają mega moce, tylko że akurat bracia Russo dali radę rzeczywiście to jakoś nam fajnie wybalansować, a tutaj no to nie wygląda dobrze. Nasi bohaterowie, gro z nich pojawia się tylko po to, żeby się pojawić, żebyśmy na sekundkę byli, żeby były rzeczywiście zadymy, żeby była rzeczywiście jazda. John Cena oczywiście robi swoje, Jason również, więc nie ma takiej możliwości. Nie będę mówił o innych postaciach, no wiadomo, że pojawia się Cypher, którą tak naprawdę powinien rozwalić na dzień dobry, no bo wiadomo jaka jest przeszłość z poprzednich części, ale jeżeli nie wiesz jaka jest przeszłość z poprzednich części, to akurat specjalnie nie odświeżałem sobie poprzednich odcinków serii Szybcy i Wściekli. Mówię, a zobaczę, czy można obejrzeć ten film. Można obejrzeć i jak najbardziej, bo wszystko mamy wyłożone jak kawa na ławę, no tylko, że jeżeli będziesz mieć świeżo w pamięci poprzednie odcinki, no to będziesz jak najbardziej pewnie w stanie wyłapać dużo więcej tych smaczków, dużo więcej tych ciekawostek, które się w tym filmie pojawiają, bo rzeczywiście tego jest zatrzęsienie, tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Co najbardziej mnie chyba zdenerwowało, może nie, zniesmaczyło i wkurzyło w tym filmie, to fakt, że no, jak już mówiłem wcześniej, zapowiedziano, to będzie pierwsza część z trylogii zamykającej ten cykl i tak to właśnie rzeczywiście wygląda, że mamy film, on się toczy, prawda, jest akcja finałowa, ale gdzie jest zakończenie? No nie ma zakończenia. Jak to nie ma? No po prostu nie ma zakończenia i to wszystko, wiesz, to jest na zasadzie, scena jest, James Bond, Sean Connery jest złapany przez kogo tam zachował, Blofeld, Goldfinger, no nieważne, tutaj leży gdzieś na stole, tutaj leci laser i w tym momencie stop klatka, ciąg dalszy nastąpi. I na przykład ten James Bond tam sobie siedzi przez te 2-3 lata i tak, ten laser mnie dorwie, czy mnie nie dorwie. Tak rzeczywiście kończy się ten film, no bo to jest słabe, bo mówiłem wcześniej o Avengerach. Tam mieliśmy dwie ostatnie części, to też były jako jeden film, ale każdy z tych filmów daje radę osobno. To jest zamknięta historia i nie ma problemu. Możemy obejrzeć albo Infinity War, albo Endgame osobno i one mają ręce i nogi. A ten film, no widać, że to jest wielki, będzie kolumbryna, będzie to rozłożone na 2-3 części. Zobaczymy rzeczywiście, czy pomysł na ten film był, pomysł na to, żeby podzielić go na 3 części był przed nakręceniem tego filmu, czy rzeczywiście już
dział marketingowy stwierdził już w pewnym momencie, nie, okej, film mamy nakręcony, ale zrobimy dwójkę i trójkę. No po prostu nie jest, to nie jest dobrze. Jak mówiłem, dużo osób się tutaj pojawia, tylko po to, żeby na chwilę się wychylić i potem, żeby zniknąć. Jestem ciekaw, kto się jeszcze pojawi, bo teoretycznie mówi się, że w świecie komiksu tylko wujek Ben, tak, tylko wujek Ben od Spidermana i ojciec Clarka Kenta nie żyją, a tutaj, no tutaj nie ma takiej opcji. Tutaj po prostu chyba każdy, kto może nie żyje. No słuchaj, tutaj wiemy jak to było między innymi z Hanem przecież we wcześniejszej części, z Michelle Rodriguez i tak dalej, że po prostu każdy powraca. Mamy tutaj takie powroty? Oczywiście, że mamy. Kto? Nie powiem Ci tego, musisz zobaczyć ten film. Tak, ten film trzeba obejrzeć. Jest bardzo widowiskowy, pomimo tego, że według mnie efekty specjalne są beznadziejne. Chodzi mi oczywiście o wizualne efekty specjalne, tak zwane CGI. Krótko mówiąc, widać, czy to powiedzmy w pewnym momencie auta są zrobione komputerowo. Nie, to nie wygląda dobrze, czy jakieś tam inne poruszające się obiekty. No to widać, że to jest tandeta, że film, który ma budżetu ponad 300 baniek, spodziewalibyśmy się, że to będzie rzeczywiście dopracowane, że będzie wycyzelowane, że będzie zrobione elegancko. Tutaj nie jest dobrze. Jeżeli chodzi o te pościgi i jeżeli odłożysz na bok całkowicie, nie interesuje Cię prawa fizyki, jeżeli stwierdzisz, no co tam, że Einstein, Newton, kogo to obchodzi, po prostu niech. Jeżeli tak, to jak najbardziej będziesz się tak bawić na tym filmie, spodoba się Tobie, bo stwierdzisz, no jest to dobra rozrywka, zwykły popcorniak, nie wymagaj nic, po prostu przed wejściem do kina wyłącz mózg, wyłącz telewizor, włącz myślenie. Nie, akurat to jest odwrotnie. Wyłącz telewizor, wyłącz myślenie, idź zobaczyć Szybkich i Wściekłych. Ale jeżeli życzysz sobie choć troszeczkę realizmu, tak jak chociażby w pierwszych dwóch częściach, no to będziesz bardzo zawiedziona. Naprawdę to nie jest dla Ciebie kino, to po prostu jest film, który ktoś tam stwierdził, a co by było, gdybyśmy dali Ethanowi Huntowi z Mission Impossible wszelkiego rodzaju możliwe bronie, dodatkowo 5 miliardów pieniądzów, bo rzeczywiście Jason Momoa, jego złol w tym filmie, no on niewyczerpane środki, robi co chce, kogo chce, w ogóle przekupuje. Nie ma naprawdę, nie ma znaczenia. Jeżeli ty myślisz, że wszystko kontrolujesz, bo na przykład masz swoich ludzi tutaj, to on nie. Się okazuje, że on tych ludzi kontroluje przez to, że na przykład porwał ich matkę. Dodatkowo, żeby ta matka się nic nie robiła, to on porwał jej psa. Wiesz, jak Boguś Linda i tak dalej. Potem jest ten pies porwany, na psa oczywiście jest haczyk, ponieważ rozwalą mu budę, a nad wszystkim czuwa facet ze snajperką, żeby jeden ma snajperkę wycelowaną w psa, drugi ma snajperkę wycelowaną w matkę, a trzeci i czwarty mają snajperki wycelowane w tych snajperów. To po prostu jest taka schiza aż. Słuchaj, kolego! Nie, naprawdę. Jeżeli chociażby troszeczkę realizmu sobie życzysz, nie ma takiej możliwości. Ale jeżeli chcesz tylko i wyłącznie totalnie popcorniak po tygodniu pracy, szkoły czy czegokolwiek i chcesz się wyluzować, chcesz zobaczyć głupie rzeczy niemożliwe, film tak napakowany gwiazdami jak PKS do Lichenia. Po prostu ilość gwiazd, które pojawiły się w ciągu tych 10 filmów na centymetr sześcienny taśmy filmowej, że tak powiem, oczywiście centymetr kwadratowy skrót, no ale mniejsza większość, jest tak ogromny, że w pewnym momencie się zastanawiam, kto tutaj się jeszcze pojawi normalnie, co jest, zaraz wyskoczy gdzieś tam, nie wiem, Robert De Niro, Indiana Jones ze swoim Page'em, a może rzeczywiście pojawi się Robert Downey Jr. I am Iron Man. Bo Jason Momoa ma swoją rolę Aquamana, jest oczywiście scena w wodzie, no bo musi być, no wiadomo, że I am Aquaman. więc nie ma innej możliwości. Ja ten film oglądałem i ja wiedziałem, czego się spodziewam. To znaczy, ja nie oczekiwałem, że to będzie super realistyczne, będzie dobre. Fajnie, że fabuła będzie kluczowa, że nie będzie wieśniacko wyłożonej ekspozycji. Jesteśmy tutaj i jedziemy tam. Nie, no po prostu spodziewałem się takich rzeczy, że akurat tak to będzie i w ten sposób byłem przygotowany na to, że to nie będzie kino wybitne i takie właśnie kino dostałem. Więc czy ja Ci mogę polecić? Tak. Jeżeli nastawiasz się na to, że tylko i wyłącznie zobaczmy, co tym razem wymyślili i ciekawe, czy uda im się dolecieć do Marsa i z powrotem na jednym tankowaniu, bo to wiadomo, Win Electric, no to tak, to sobie obejrzyj. I ja akurat miałem takie nastawienie na ten film i taki właśnie film otrzymałem, więc no spokojnie, to nie czarujmy się, to nie jest jakaś ocena 10 tam na 10, to bardziej w okolicach 6, no ale po prostu nie jest to kino beznadziejne. Jest ono słabe fabularnie, ale widowiskowe jest i ten film ma z założenia być widowiskowy i nic więcej. Tutaj nie oczekuj niczego więcej. Wybuchy, tak sobie teraz patrzę na tą scenę, jak on zjeżdża z tej tamy, więc po prostu, a w ogóle Portugalia, fajnie akurat to dla mnie było, bo oni akurat jeździli w miejscach, których ja kiedyś tam byłem, więc też taki dodatkowy smaczek jak dla mnie, że popatrzcie, to ten tunel akurat, ale to już jest taka inszość, jak mawiał Kobart. Więc tak, jeżeli
lubisz poprzednią część, czyli 9, ewentualnie 8, to jest jak najbardziej dla ciebie. A jeżeli nie, to po prostu to polecam. Słuchaj, zrobimy w ten sposób. Wrzucę w opisie, także przy jednym komentarzu link do całej paczki, tam chyba 9 jest tych filmów na Blu-rayu 4K. Kup sobie, zobacz pierwsze 4 części, jak najbardziej można polecić. Ten film troszeczkę za bardzo już pojechał, odleciał w kosmos i jeżeli tego się spodziewasz, producenci wiedzą co robią, ponieważ poprzednia część zarobiła dużo pieniądzurów, niekoniecznie nam się podoba. Ta według mnie jest lepsza od tamtej części. Jest lepsza od części 9, która powiedzmy ktoś się pogubił i no chyba, że może na przykład skoro Patryk Wega potrafi lokować jakąś tam wodę mineralną, może akurat tutaj w tamtej części współproducentem, czy ewentualnie pieniądze na reklamę dała ta firma, która produkuje właśnie tą srebrną taśmę. Jest scena po napisach. No bo rzeczywiście chyba, że nas Marvel, DC i tak dalej, wszyscy nas poprzyzwyczajali. Jest scena po napisach i jaka to jest scena? Musisz poczekać i zobaczyć u mnie po napisach, bo nie chcę zdradzać, więc scena po napisach zaczyna się za 3, 2. Tak, oczywiście nie jest to tak, że czekam aż do samego końca filmu, nie jakieś może 30 sekund po rozpoczęciu napisów. W pewnym momencie jest taka scena w filmie, kiedy Dominik ogarnął, no to właśnie nasz Złol czy Jason Momoa będzie w tym budynku, wpada do tego budynku, tam się pojawia policja, oczywiście aresztują go i ta scena jest, no umówmy się, jakieś pół godziny później właśnie chodzi jeden z policjantów, patrzy, tam jest oczywiście mnóstwo monitorów i jest pokazane, że w tej 5. części, gdzie tam oni ukradli ten safe, zabili tego Reyesa, jak on się zwał, oczywiście tam się pojawił i tego Reyesa zastrzelił Dwayne Johnson, czyli Hobbs. No i właśnie pojawia się Hobbs i Jason Momoa mówi do niego: ty jesteś zły człowiek, you are a bad man, powiedzmy, więc ciebie, tak jak już mówił Siara, ty go killim? Tak, on tylko, ja ciebie też killim, więc rzeczywiście on mówi, że będzie na niego polowanie. Krótko, no oczywiście, że tak, Dwayne Johnson pojawi się w części 11. Wydaje się, że się przeprosili z Vinem Dieslem, elektrykiem i panowie stwierdzili, nie no to rzeczywiście kasa jest ważna, misiu, kasa, musi być super, musi być pięknie, więc tak to zrobimy. Miał być, według życzeń od twórców głównych ról, miał być Matt Damon, miał być Robert Downey Jr., będzie Dwayne Johnson, będzie Jason Momoa, a czy rzeczywiście tamci powrócą, pokażą się, kto to wie, naprawdę kto to wie, bo oprócz tych osób, które wymieniłem wcześniej, pojawia się jeszcze dużo innych postaci, które w tym filmie, które w tej serii nie żyją, a może jednak żyją, albo zobaczysz oglądając ten film. A jeżeli chcesz zobaczyć więcej recenzji szybkich i wściekłych, tutaj ta lista, tak, tam ich jest mnóstwo.